Byliśmy wczoraj jeszcze w muzeum, Natural Museum i Science Museum i się tyle tam nachodziliśmy, że to szok. Nóg nie czuliśmy, ale troszeczkę z tego też materiału wrzucę. Można sobie rzucić okiem na kilka eksponatów i rzeczy, które tam znaleźliśmy, a zwłaszcza piękne kamienie różnego rodzaju i minerały. Mam nadzieję, że będą w miarę dobrej jakości na tej kamerze. Także zapraszam. Za moment. Co to jest? Jakiś pawian. Janusz Polski, jak to się na memach pokazuje. A tu mamy mamuta. Ciekawe, ile z jego kości jest prawdziwych, a ile to jest coś ulepionego na potrzeby rekonstrukcji. Naprawdę duże to. Widzę nawet metalowe obiekty podtrzymujące tą głowę. No na pewno dużo. Super ciekawostka, to na co teraz patrzymy, to są tak naprawdę drzewa. To jest drewno, które już tak długo stoi, że skamieniało. Od razu mi się kojarzą te koncepcje o tym, że na przykład niektóre góry to tak naprawdę pynie ogromnych drzew, które zostały dawno, dawno temu ścięte. I faktycznie dość podobnie to wygląda. Tam jest tu jest restauracja. A co, głodna jesteś? Może? No to chodźmy do. Yeah. No, not you. Scouts. Oh, the scouts. Ktoś jest mi w stanie powiedzieć, co to jest? Nie to. To. To wygląda jak jakiś koralowiec podwodny, ale jednocześnie ma wygląd i strukturę mózgu. Bardzo ciekawe i bardzo dziwne. Szkielet dużej pandy. Powiększone są niektóre egzemplarze. No. Także to jest szkielet, a ten szkielet należy do żony Son Goku, czyli do Chi-Chi. I jest to ta oto panda. No według opisu to jest meteoryt jakiś wypchany przez gems, czyli gems, czyli jakieś kamyczki szlachetne czy coś. I ten meteoryt ma rzekomo więcej niż 4,5 biliona lat. Jest datowany na same początki Układu Słonecznego. Wierzysz w to? Może. Bo to jest dość fascynujące, aż ciężko w to uwierzyć. Właściwie to trochę wygląda jak szkło. Chciałbym bliżej podejść i to lepiej zobaczyć, ale niestety jest za szklaną gablotą. Także musimy się zadowolić tym, co widzimy. I przynajmniej teoretycznie patrzymy na początki Układu Słonecznego. Gdzie byłeś? Pytam się ciebie, gdzie byłeś? Krzykacz. Konkretnie dałby radę chyba paszczę otworzyć, ale byś się nie zmieściła mnie brać. Jest za krótki, jak tak na niego popatrzysz. No jest za krótki to. Raczej by nie był w stanie cię zjeść. No, wydaje mi się, że tak. Snakey, a to co to jest? Czemu ma taki dziwny łeb? Oh no, nothing but eggs. Wow, Birds eggs. w taki sposób.
tutaj szkielet takiego, czyli już bez skóry. O, sorry. Zdjęcie dla dzieciaka robiłam. Nie chciałem im wchodzić w kadr. Bardzo jadowite pyski mają podobno. Nie jadą tylko bakterii dużo. Nie? No właśnie ze względu na tą bakterię jest to poniekąd jadowita. Some sort of like small version. Not that size, but The skeleton. So the shell is integral to its body. It is part of the skeleton, is the shell. Czy to jakoś Can't just take the- O ile wiem, to części szkieletu. Naprawdę? To jest tak jakby ich kość, tylko że jest twardą kością. O, naprawdę? No bo w środku niby są do tego przyczepione i to jest ich miękka tkanka od wewnątrz, tylko od zewnątrz to jest jak kość. O właśnie, tutaj to widać poniekąd na tym szkielecie. Połączone, nie? Jest kręgosłup połączony. No, Ciekawe, nie? no, jaki... Trochę jest odbicie, ale tutaj się róg kończy. I aż dotąd idzie. Prawdopodobnie ten włochaty prehistoryczny miał taki długi róg. Bo to chyba od wzorowania o tego. To jest ciekawe, naprawdę. Ma takie kły u dołu. O. W życiu bym nie pomyślał, ale to jest słoń. Tutaj jest rekonstrukcja tego stworzenia. Także dość zaskakujące. Patrzcie, co znaleźliśmy. Tak, Pumba. Boże i ja. Ojejku, ten odwrót. He looks like you, Rafał. Sorry. That's it. I'm fine with that, yeah. If it looks like me, I'm fine with that. So you are Timon at this one, yeah? Oh, that's me. That's me. That's how I see myself. O, tutaj mamy bizona, czyli odpowiednik naszego żubra. Tylko to chyba jest bizon amerykański. Jak w Białymstoku byłem, to pokazywałem żubry. Europejski? O, A ty żywe widziałeś? no ja żubry żywe widziałem, ale... Sam czy mniejsze? No mniej więcej ten rozmiar. Ale amerykański bizon podobno jest większy, ale no jeszcze nie widziałem. Looks like you. Oh, looks like me. To jest dziwne. Jaki sadziutki maluszek, zobacz. Piglet tak zwany, tak? Jest Timon i Pumba. Guziec, guziec. To jest guziec, tak? No według mnie to guziec. A nie jest dzik. Znaczy po angielsku piszą, że to jest wild boar, więc dziki dzik. A tam co było? Co to było? Może tam to był guziec. Ja nie zwróciłem uwagi, więc nie wiem. Ale może to był guziec. Śmieszne. No to śmieszne. To afrykańskie. Coś jak jeleń, Daniel albo coś takiego, ale zobacz w jakie pasiaki. Poczywasz? Giant forest hog, pygmy hog, Czas na odpoczynek? Ja też powinnam zastygnąć. Oj, przepraszam. Poczynek powinnam zastygnąć. No tak. Kartka powinna wstać. Udawać jednego z eksponatów, tak? Jeden z mammals. O. Tak, ja na kacu to wszystko robię. Takie poświęcenie.
dzikie. Prawie jak mózg w słoiku. Jeżeli dobrze przeczytałem, jest to małe słoniątko, ale zrobiono na nim dissection, czyli prawdopodobnie przepołowiono i zakonserwowano w słoiku. Aczkolwiek nie jestem w stanie stwierdzić, co jest co, gdy na to patrzę. Nagrywałeś? Nagrywa. Loda na słomkę. Mały postój. Trzeba obejrzeć mapę i zdecydować, gdzie idziemy dalej. Co z tą słomką się stało? Dobre do picia jest, leci mniej niż więcej. Ona jest duża, tak? Ciężko się napić teraz. Dobra, czyli tutaj zaraz naprzeciwko będziemy na te ewolucyjne, tak? No chyba te Darwin Garden, no to będzie to. Chociaż to się nazywa Evolution Garden. Darwin, nie? Tu na mapie nie ma Darwin Garden, więc pewnie to będzie to. No. Czyli jak tam dojść? Ale musimy ustalić, gdzie jesteśmy teraz. Byliśmy tu, gdzie Byliśmy, ten. tak? Poszliśmy chyba o tu. Nie, tak? No nie, bo do łazienki. Gdzie są restauracje? Tu jest Darwin Center, czyli gdzieś tu jesteśmy. Czyli totalnie po drugiej stronie. Totalnie po drugiej stronie. Będzie ciężko tam dojść. A co tu jest? To wulkany i trzęsienia ziemi. A to Restless Center. To jakieś Restless Surface. A to Earth Treasury. No to pewnie fajne, bo tam pewnie będą różne kamienie szlachetne. Stworzyły się z biegiem lat. Same znikąd, nie? Wychowaj. To po drugiej stronie jest. Musimy w ogóle na drugą stronę się dostać. A co to jest The Vault? Nie wiem. Też fajne. The Minerals to są. Myślałem, że to będzie właśnie tam, gdzie ten diament. Ogólnie to spore jest. Ale dobry moim zdaniem. Aha. Taka dość spora ta mapka. Trudno się tutaj odnaleźć. Ale jakoś tam dajemy radę. Drzewo. Drzewo? Ogromna sekwoja. Wow. Ciekawe, czy jest dobra, nie? Sam budynek w sobie jest bardzo ładny. Te kolumny wszystkie z tymi zdobieniami i tak dalej, nie? O takich rzeczach mówię. Że ten budynek sam w sobie bardzo fajnie ma wygrawerowane i wyżłobione różne kolumny i różne wzory. Małpa. Takie i jakieś różne inne.
Tutaj mamy śmiorniczki na grawerunkach, ryby. Może dlatego, że ewolucyjnie przecież z wody rzekomo wszystko wyszło, więc to jest taki główny film. Mario, Manu, de papá. Pone cara de susto de niño. No ładno. Na ciebie ryczy. Me pesa el Będzie wideo selfie może być. Tak o. Hello. Widziałem ciebie. Tak? Z drugiej strony to. No tak, jest takie mały ekranik. Tutaj taka ciekawostka. William Buckland to była pierwsza osoba, która opisała dinozaura, konkretnie megalozaura, i było to w 1824 roku. Bo jak wiadomo, przed tym rokiem, a niektórym może nie wiadomo, pojęcie dinozaura nawet nie istniało. Jedynie istniało pojęcie smoka, dragon. Te komnaty to jakbym był w tym Hogwarcie. Dosłownie. Przepiękne są. Dlaczego ludzie tak szaleją na punkcie dinozaurów? A nie wiem właśnie też, ale jest tak trochę, nie? Tam przejdziemy? Chyba tak. Tutaj ta główna hala powinna być. No i jest ta główna hala. I teraz tam chyba, a później bardzo mocno na lewo musimy odbić, jakoś tak, o tam. A ty widziałeś? Tak, bo stąd weszliśmy, ale tam na górze nie byliśmy w ogóle. Teraz idziemy? Tam gdzie ja chciałam? Czy dalej? Głównie zmierzamy tam, gdzie ty chciałaś, a po drodze, jeżeli się uda, to zahaczymy o Human Evolution. Aż tak mnie nie interesuje, ale czemu nie? Interesuje mnie, ale nie aż tak. O. Tu taki mamy sklepik z pamiątkami różnymi. Może później zajdziemy, jak jeszcze zdążymy coś wziąć. No. My jeszcze idziemy na drugie muzeum, The Science Museum, czyli Muzeum Nauki. No i mamy na konkretną godzinę, więc trzeba wszystko dobrze ogarnąć. Hopla. You've taken down over here. Co już wypatrzyłaś? Kamyki różne, ładne. O. Różne kamienie szlachetne. No nie szlachetne, minerały może tak. Po prostu minerały. Kalcyt. Tu niebieski, tu pomarańczowy, tu zielony kalcyt, ametyst. O, te są piękne, nie? Siemieniu. Ten też fajnie wygląda. Świetnie, nie? Pomalowane czy nie? Pokaż. No, ale jest przepiękne. Taki. Piękne, nie? No. Zarąbisty, nie powiem. Fajnie się mieni w środku. Ten jest też zajebisty, zobacz. No. Fajne kamyczki. Ale z zewnątrz jak fajnie.
się tak mienią ciekawie. Słońce. No właśnie staram się bardziej nas. No, tak w pełnym słońcu to właściwie chyba gorzej to widać w kamerze. Coś w ziemi znaleźć, patrz, że takie piękne kolory. No, czemu nie? Skąd ten wziąłeś? Tak. O. Ale Dobrze. wszystkie są te same, to jeszcze szpondy, to myślę. 3000 sprzedawała. Nie wiem, znalazła. O, te Lego fajne. Taki łazik. Chociażby. Elegancko. Wciągać i tak nie coś. A co tu chodzi? Wkładasz i No, to dla psów dobra zabawka by była. Z jednej strony by zgryzał, z drugiej by wychodził. Ty tu łazik jest? No, tutaj zobacz jaki z Lego zrobiony. O wow, Lego? No, no tak. O, ciekawe. Takie malutkie są. To jest i ładne i creepy jednocześnie, Ale weź nie? tutaj rękę, jakie to jest małe w porównaniu. No, tu moja dłoń. I to są prawdopodobnie prawdziwe ptaki powypychane. No, koliberki, tak? Czy to nie jest koliber? Nie wiem, Mały bardziej palec. to chyba nie jest jeden ptak, to nie tylko kolibry, ale różne ptaszki i gniazda. Jakie kolory mają. Jakie wygody. No. Jak kamień. No jest, no to jest drewno, co już się w kamień zamieniło. Jakie wypolerowane u góry, co? Jak normalnie kamień. Jak zwyczajny kamień w dotyku. Hvordan kan det lade sig gøre? Tror du? Det ved jeg faktisk ikke. Jest taki wypolerowany marmur albo coś takiego. Bardzo zimne w dotyku. A tutaj taka typowa struktura jak, no jak kamień, nie? Nawet widać, że wygląda jak kamień tutaj. Fascynujące. Coś tak właśnie kamień.
tutaj to ostro widzę. Tutaj na ostro widzę takie różnorodne kamienie. To wygląda jak byliśmy przed chwilą tam, gdzie zęby, nie? To tak jakby to wyrosło na jakichś innych life forms, nie? No Na trochę przykład to. tak. No to zwłaszcza, to jak coś spod mikroskopu trochę Albo wygląda. to pęknięte i w środku zaczęły wyrastać te piękne kamienie, nie? Ej, co to No i jest? prześwietla mi się to trochę. O co tu chodzi? Strasznie ciemno tu jest. Co? Czemu to tu jest? Czemu tu jest komputerowe rzeczy? No. Ponieważ tu na dole jest kwarc. A kwarc jest używany w procesorach i z nich są robione procesory Nie. komputerowe. Tak? No tak. To jest to. Silicon Valley. Mówi ci coś w Ameryce? No, ale nie jest silikon. Czyli silikonowa aleja i właśnie ta nazwa pochodzi od tego, że silikon, tak, tu masz napisane, z naturalnego kwarcu robi się kwarc syntetyczny i dalej się robi bodajże silikon. Żartujesz. I to jest używane w komputerach jako nośnik informacji. Ale mnie teraz zaskoczyłeś. Ale to wygląda wiele lepiej niż komputerowe komponenty. No, ale u swoich podstaw to jest właśnie nośnik informacji. Kamień? No, Niesamowite. Patrz, to wygląda jak coś żywego. bo kwarc ma właściwości bardzo specyficzne, one się chyba nazywają pizoiczne. I to jest związane z przewodnością, że no, po prostu może przewozić impulsy elektromagnetyczne w odpowiedni sposób. Nie chcę głupot nagadać, bo tak z pamięci to tego nie powiem, ale kiedyś jak czytałem książki związane z computer science, ucząc się różnych rzeczy na temat komputerów, to jedna z rzeczy, które tam wyczytałem. Jaki duży okaz. Trochę ciemno tu jest, więc tych kamieni już tak dobrze nie widać niestety. Co to jest? To siódemka. Obsidian to jest? A obsydian nie jest czarny? Prędzej to by był obsydian. 8. Ale no i siódemka jest obsydian, czyli to. Nie? A to jest niby Libyan Desert Glass. Ta waza. To jest Blue John Vase. Możemy sobie już pomnik od razu Nagrobek. A wizytacja mamy, nie? No, chyba częsty trend. Te co z tej strony są. Marble. Który chcesz, Lecho? Ja? A ten cobblestone. Czemu? Kornu? Cobblestone powiedziałeś? Da, chodzik się kojarzy z cobblestone. W Minecrafcie podobnie wygląda. A jest tam. Jak ten w Mekce, co jest czarny kamień. Vamos chicos. Ale taki bubbly jest trochę, co? Jakby bąbelkowy. Hematyt? Zgadzam się, tak. No nie wiem, taki rodzaj kamienia. A zimny w dotyku jak metal. No tak, tak. A to co to będzie? To jest Raisin? amber? No tak. No, amber. Baltic. Czyli To jest to jest bursztyn taki nasz. Masz sobie. Ale to też jest plus. Nie, 25 to jest jakiś guma. Ale to jest 23 chyba, a to jest chyba 25, czy nie? A może? 22? Może nie wiem, to też jest amber wtedy. Baltic. U nas takie są, nie? No u nas takie są właśnie. Nie, czegoś nie ominęliśmy. Różne rzeczy, co z morza powyławiane, albo zrobione z rzeczy pochodzących z morza. A co to jest? Kość? Czarny kość, nie? Trochę tak. Takie rozkrojone. Ivory is dentin from the teeth of or tusks of mammals. No, czyli to z kości. Piękne, co? Skąd to wziąłeś, powiedz?
Niesamowicie piękne. To by był chyba szmaragd, nie? Jak zielony. Pięknie wyglądają te kształty. Ten na przykład ma takie płatki wystające. Ten jest taki bardziej żółty. Żółto-rdzawy. To nie wygląda jak rybia. Rybia Skóra. Tak. Identycznie się odblaskuje jak u ryby. Ciekawe, czy to nie jest środkiem znalezionym właśnie. No właśnie, może to jest skamielina jakaś zdechłej ryby czy coś. To jest opel z Meksyku. Tylko Fire Opel, tak się nazywa? No. Piękne. Czerwone z zielonymi połączone. A to co to jest? 8. Smoky Quartz tam. To dużo karatów mają. No, jak ładnie wycięte, co? Równiutko. Chyba w zależności jak wycięte to leżą karatów, tak? No chyba tak. Nie, ale mi się bardzo podobają. Odbłysk taki. No ja lubię ametysty. Ametysty? Właśnie takie fioletowe. Tak? Ciekawe. Nie widziałam tego. Nic. To jest doskonałe. Podobno. No zaraz. Tutaj mamy różne okazy ewolucji człowieka.
Tutaj mamy czaszki i obok przykład, jak to wyglądać miałoby. Czyli ten tutaj na przykład to jest Homo erectus. To coś to by był Homo antecessor child. Questa è una donna, tra l'altro. Roma, donna. Capito Pedra? Questa è una donna, eh? È una donna? Sì. Bambino. To jest Homo sapiens. No i Homo florensis. Chciałbym tylko zauważyć, że to raczej nie są prawdziwe czaszki, bo to jest skala do mojej dłoni, dość mała. Więc patrząc od lewej, czyli to na co teraz patrzymy, to jest szympans samiec. Ten po prawej to Australopitek. I tutaj szkielet kobiety ludzkiej. Jak myślisz, czym to jest napędzane? Na prąd? Parą? Tutaj jakieś rurki są. No, beam engine to jest niby. O, Steam jest napisane. No. No, że mówiłam. No to jest Steam. No. Od spodu się... Ale jak cichutko to chodzi. Dobrze naoliwione musi być. Co nam niesiesz pysznego? Jamki. Jamki. Tam jest okno, możemy iść zajrzeć, jak tam dzieci się bawią. Bo to jest do 15 lat ogólnie. Co to jest, coś jak Fikoland? Bardziej jakieś tam activities, chyba chemistry, physics dla dzieci. Chociaż nie wiem. To jest milkshake truskawkowy. Truskawkowe, no. Jest okej. Dobry, nie? Dobry, no. Ten mango będzie pewnie przepyszny. Lepszy truskawkowy. No, truskawkowy lepszy. Chcesz spróbować? To się da pić? No właśnie próbuję, ale tak To smakuje zupełnie jak moje lody? Jakby z tego samego? nie. Mogę spróbować? Jak nie? No nie, trochę inaczej. Zupełnie inaczej. Jakby bardziej chemicznie, a mój bardziej jak jogurt jakiś. Dziękuję. Dziękuję, Rasia. Spoko. A nogi mnie bolą. Ale posiedzimy sobie. Już trochę zbyt się nachodziliśmy. No to się wziąłem to sklepowe, bo lepszy niż mango. Chyba. Tam mają fikołon taki, nie? No taki fikans. Chociaż to są naukowe zabawy, widzisz. Naukowe, no. Faza, nie? No. You need special code or tags in a markup language that I found back in 1990. Each individual element on this page can be controlled using HTML tags like the ones you see here. The stuff you see inside the angle brackets, like H1/H1. You can apply No to chyba jakaś satelita. Satelita telekomunikacyjna prawdopodobnie. No na to wygląda. I te talerze na bokach to chyba jakieś panele solarne, nie? To jak jakaś gwiazda śmierci ze Star Warsa.
Nie wiem co to. To chyba też jakiś rodzaj satelity. To. No. Tylko co to? Wygląda dość skomplikowanie, aczkolwiek również wygląda jakby było zrobione głównie z aluminiowej folii. Chociaż to nie jest zwykła folia, to jest takie szklane. Znaczy, szklane to złe określenie. To jest taka... No, termopowłoka, o ile kojarzę. W niektórych komponentach komputerowych coś podobnego się używa. Ale to skomplikowanie wygląda w środku, ja pierdzielę. I don't think many people who are watching the program were as Może aware będzie of the widać technical coś, innovation jak as tam we kable idą i do. tym podobne rzeczy. How programs arrived on your television. Co masz? Wsiadaj na rower. Nie no, żartuję. Nie można dotykać, tu masz napisane. Co to jest w ogóle? To ma kamery na górze chyba. Aha, już widzę co to, Google Maps. O, wow. Pewnie tym rowerem najpierw jeździli i kręcili ulicę. No też. Nie roweru, samochody widziałem w Google, ale nie rowery. Ale jest napędzane elektryczne, czy nie? A nie wiem. To już miniona epoka. Telefony dawnych lat. A u mojej babci bardzo podobny do tego był. Że się w takie kółka wkładało palce i trzeba było kręcić, wybierając numery. To jest fascynująca rzecz na swój sposób. To jest coś takiego, co zanurzają w oceanie. I jak leci sygnał telefoniczny, to jest transmitter, który go przedłuża, żeby sygnał dalej mógł lecieć. Tak to najlepiej umiem wyjaśnić, tak to rozumiem. Napędza? No względnie napędza. Chodzi o to, że sygnał jak leci, to może dojść do utraty informacji. I wtedy chyba transmitter jest potrzebny, żeby przedłużyć taki sygnał, ale ja nie wiedziałam, że to jest takie kurde duże. I to gdzieś rzekomo no gdzieś pod wodą to po prostu jest pewnie w ogromnych kablach. Albo było, może tak, bo dzisiaj pewnie już takich rzeczy nie ma. Tutaj na mapce interaktywnej widać dokąd przelatywała właśnie taka informacja. Nowy Jork i Londyn. Także cała ta droga była transmitowany sygnał telefoniczny i właśnie to miało pomagać taką transmisję bardziej popchnąć. Pierwsza telewizornia. Oglądamy koronację królowej, prawda? Ale jaka to kostka. Jaka mała. No, i ekranik malutki. Ciekawe, co się stanie. No nie wiem, ciekawe, może trzeba coś dotknąć. O dziwo u mnie na kamerze to jest całe białe, w ogóle nie widać tego napisu. Prawda? No, Może pod takim kątem czy coś. w każdym razie tam jest napisane Show begins in 1 minute. Także czekamy na show, nie wiemy co to będzie za Nie show. będzie nic, nie? Szczerze nic. No ja też myślę, że nic. Ale bez zastanawiam czekamy na niego. A jednak jest show. In the olden days, if Julius Caesar or Leonardo da Vinci or Mozart wanted to send a message to someone else, it would have to be carried by hand or on a horse if it was really urgent. This took a long time. The inventors and the scientists decided to improve the situation, and they invented the electric telegraph. This took a while, so here are the best bits. Dawn, April 1746, in a Paris monastery. The Abbé Jean-Antoine Mallet lined his monks up side by side. Each
Each monk held a piece of wire. They made a human chain. Meanwhile, at the other end, the Abbé Jean-Antoine Nollet took a homemade battery and touched it to the first monk in the chain. The monks were shocked because the electricity travelled almost instantly along the chain, down the wires, and changed communication for the rest of history. History didn't progress as easily as the electricity had done, but over the next 100 years, many inventors and scientists explored the potential of the electric signal. It wasn't long before tall wooden poles were popping up everywhere, connecting miles and miles of cables. Suddenly, it was possible to send a message extremely quickly. The electric telegraph was born. Dziękujemy. Queen Victoria gave birth to a second son. The news passed from Windsor Castle to London, into the newspapers, on through the streets and into people's brains in less than an hour. Tak, zeszło górę. This made the electric telegraph very popular. And it wasn't long after that, the electric cable captured a murderer